Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj mam dla Was Dianę Storm Rider w wersji Black. Nie jest to wersja z osadą drewnianą, jest to wersja w laminacie. Myślę, że ta wersja w drewnie jest taka sobie i powiecie mi, a pewnie będziesz się śmiał z tej Diany. No nie. Dzisiaj mam dla Was test Diany Storm Rider Black. Było już wiele w internecie materiałów na temat tej wersji. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego ja znowu podchodzę do tego tematu. U mnie na kanale był już film dotyczący Diany generacji pierwszej. No i możecie sobie zobaczyć, jak tam testy wyszły. Natomiast dzisiaj mam już rozłożoną arenę treningową. Rozpakujemy sobie Dianę Storm Rider Black. Przetestujemy sobie ją też na chrono. Ta wersja jest już generacją drugą, mam nadzieję. Chcę zobaczyć, czy została poprawiona, czy te błędy, ewentualnie jakieś tam niedociągnięcia poprzedniej wersji zostały wyeliminowane. Tego nie wiem. Natomiast zobaczmy sobie, co jest w opakowaniu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. I jeśli zapytacie, strzela ze Steyera, czy tam Waltera za 10 000, czy tam więcej i robi sobie jaja. Nie. Wydaje mi się szczególnie, że to jest napisane Made in Germany. Powinno to być taka wiatrówka, z której każdy może rekreacyjnie sobie strzelać. I ja też bym chciał dzisiaj rekreacyjnie postrzelać. Ustawiłem sobie tor. Zaczyna się oczywiście od 7 metra, kończy na 40, tutaj w tym wypadku 40 metrze. No i co? No i rozpakujmy, a jeszcze zanim to zrobimy, przychodzi w bardzo ładnym opakowaniu, naprawdę podoba mi się. I tutaj jak zobaczycie opakowanie, to widzicie swoją piękną Diankę, pierwszą wiatrówkę poniżej 1000 zł. I co jest tutaj istotne? Ta wersja, generacja druga, ma mieć regulator. Regulator pozwala na to, że każdy strzał jest powtarzalny z tą samą energią. To sobie przetestujemy oczywiście. Druga istotna rzecz, to Diana jest z gotowymi przyrządami celowniczymi. Ja to zmienię na lunetę, no bo na 40 metr, no to z lunetą wiecie, jak jest. Co jeszcze ciekawostka, maszynę 11 UET, czyli to jest ta sama szyna montażowa, która jest na przykład w Steyerze, więc jeśli, tak jak ja strzelam ze Steyera, mam lunetę zamontowaną, to ten sam montaż mogę do tego użyć. Oczywiście był już mały problem, ponieważ troszkę inaczej jest ta szyna zbudowana, taka bardziej ciasna jest w Steyerze. Ze Steyera na przykład do Erarmsa mogę ten montaż przenieść, natomiast tu musiałem zastosować inny montaż, ja Wam pokażę. Oczywiście 11 mm, ale musiałem wziąć inny. I co jest jeszcze ciekawe, tutaj macie PCP z pojemnością chyba 100 cm3. Powinno to dać nam jakieś 40-50 strzałów, mam nadzieję. No i co? Jestem zachwycony, że coś takiego może kosztować poniżej 1000 zł. Jeśli jest opisane jako Made in Germany, no wydaje mi się, że to powinien być karabinek, którym spokojnie, tak jak dzisiaj, możecie wziąć sobie taki tor, rozłożyć i postrzelać po prostu do figurek albo do puszek, do czegokolwiek. Bardzo mnie interesuje pierwszą wersję Diany Storm Rider Pierwszą wersję Diany Storm Rider testowałem już na moim kanale. Możecie sobie zobaczyć ten film u mnie. Nie będę Wam spoilerował, jak to wyszło wtedy. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zrobiłem już pierwszy test tej wiatrówki, a mianowicie naładowałem ją wcześniej, żeby zobaczyć, czy wszystkie o-ringi trzymają, czy kartusz trzyma ciśnienie i czy coś się tutaj zmieniło. No dobra, no i jeszcze potrzebujemy cel. Tam mamy tarczę ustawioną na 15 metrze i drugą na 25 metrze. Myślę, że na początku muszę zamontować lunetę, to też Wam pokażę.
Więc 15 metr będzie takim dobrym początkiem. No dobra, jeszcze 2 słowa o Dianie. Tak jak wspominałem, przychodzi z gotowymi przyrządami celowniczymi, więc to jest już spoko, bo biorąc taki PCP, możesz od razu go naładować i strzelać. Jak go naładować? No masz 2 opcje, w zasadzie 3 opcje. Możesz sobie kupić kompresor, możesz sobie kupić pompkę do 200 zł i po prostu nabić tego PCP. Jeśli chodzi o Dianę, no to akurat jest to spoko, bo Diana ma bardzo mały kartusz, więc takie nabicie tego kartusza nie będzie jakimś dużym problemem, prawda? Ja preferuję nabicie z butli, bo jest to szybki i prosty proces. Też Wam to pokażę. Ale jest to bardzo lekka wiatrówka. Może być dla początkujących strzelców, którzy chcą sobie po prostu postrzelać, nie wiem, do tarczy na 25 metrów, na 15 metrów, spróbować gdzieś dalej strzelić. No i teraz potrzebujemy cel. Ja też zrobię cel taki typowy dla wszystkich strzelców początkujących. Także poczekajcie. Mam tutaj cel, także ten cel trzeba najpierw, no bo szkoda, wykorzystać. A potem go postawimy na samym końcu i zobaczymy, czy uda nam się go trafić. No dobra, do brzegu otwórzmy sobie to piękne opakowanie. Tutaj mamy naprawdę ładne. Jak kupujecie, nie wiem, Air-Armsa, Steyera, to przychodzą w obleśnym, kartonowym pudełku. Air-Arms to przychodzi tak, jakbyś kupił coś nielegalnego. Jest po prostu szary karton i nic więcej. Weihrauch w sumie ma ładne opakowanie i brzydkie opakowanie. Także nie ma reguły. Otwieramy sobie. A tu jeszcze jest, dobra. To mamy instrukcję. Warto przeczytać taką instrukcję. Tu są jak celować przyrządami, które są od razu na karabinku. No, dosyć ciekawa sprawa. Generalnie góra z dołem musi się schodzić. Czyli tutaj, pokażę Wam. Możecie sobie zrobić stop klatkę. No, dzisiaj niestety na arenie jest wiatr, ale przynajmniej jest ciepło. Jak ładować, jak podpinać, na co zwracać uwagę. I to też ciekawa sprawa jest, bo tu jest pokazane manometr. I ten manometr jest na środku karabinka. Mnie się wydaje, że jednak środkowy manometr to jest w tym momencie w tej nowej wersji regulator. Natomiast manometr pokazujący faktyczne ciśnienie w kartuszu, to ten, który jest z przodu na kartuszu, zaraz zobaczycie, to on jest odpowiedzialny za załadowanie, czyli ile jest w kartuszu fizycznie tego powietrza. I teraz co mamy dalej? Oczywiście mamy karabinek, zaraz go sobie wyjmiemy. Co mamy dodatkowo, to zestaw przeróżnej maści o-ringów. No nie wiem, jak Wy sądzicie, dla mnie no, z jednej strony fajna rzecz, bo masz zestaw tych podkładek, gumek i tak dalej, natomiast no to nie świadczy dobrze o samym producencie, gdzie dostajesz nowy sprzęt i już musisz mieć te gumki. Może się mylę, może fajnie, że dostają, no nie wiem, do Weihrauchów, do Air-Armsów, do Steyerów, Walterów, no czegoś takiego nie ma. No, to jest jednak sprzęt, który ma Ci posłużyć chwilę, a nie żebyś miał od razu zestaw o-ringów. No ale dobra, może to po prostu jest taka fanaberia producenta. Co tu jeszcze widzę? To jest tutaj umieszczony, i to jest akurat fajne, jest magazynek. Magazynek jest na 10 śrucin, które sobie można tu załadować. No i co? No i chyba tyle. No i dobra, weźmy sobie teraz Diankę. Diana Storm Rider, kaliber 177, czyli 4,5 mm, kartusz 100 cm, dosyć mały, szczerze mówiąc. No to 40-50 strzałów to jest moim zdaniem maks. Nawet nie wiem, czy tyle osiągniemy. Dzisiaj zobaczymy w dalszych testach. Zabezpieczenie strzału, spust. Tu jeszcze zostały, tutaj jest kartusz, tu zostało jeszcze przyrządy celownicze, ale tak jak mówię, tutaj już zdemontowałem. I teraz tak, 2 manometry. Pierwszy jest tutaj,
I ten teoretycznie, jak to mówią inni youtuberzy, którzy to testowali, to jest do regulatora. W instrukcji jest napisane, że to jest do kartusza, ale pewnie inni mają rację. I tu jest drugi, który, no właśnie, albo jest do tego, albo jest do tego. Dobra. No to co? Założymy sobie jakąś lunetę. Dobra, montaż i luneta. Luneta, którą tu założę, sorry, nie mam innej. To będzie Vortex Viper PST2, czyli jakieś 4 razy droższa niż ta Dianka. Ale montaż, z tego względu, że tak jak mówiłem na początku, no montaż oryginalny od Steyera no nie pasuje mi na tą szynę, bo w ramsach, w Steyerach szyna jest bardziej taka obła, a tutaj jest jednak kwadratowa. No to mamy u Marexa wersja HPM High Power Mount. Proszę Was, nie kupujcie tego. Dałem za to 50 zł i co muszę zrobić? Muszę iść po taśmę specjalnie, żeby zamontować lunetę, żeby się nie porysowała. Tutaj jest taki myk w tym. Spoko jest, że dostajecie kluczyk. To mi się podoba. Ale tu macie montaż. To można wygiąć palcami. I tu są takie ostre krawędzie. Jak zakładacie lunetę, to tutaj Wasza luneta może się porysować, więc warto. Normalnie tego nie robię. Normalnie jak jest montaż, to nie używam, ale tutaj jednak podłożę sobie do tych testów dzisiejszych naszych, podłożę sobie taśmę izolacyjną. Zakładamy lunetę i lecimy przez chrono. Przestrzelamy sobie cały kartusz. Ile teraz jest tutaj? Kurde, takie kreski są, nie wiem, 150 barów. Tu jest też tyle samo. Tu jest też tyle samo. Także śmiesznie. Ma regulator, więc generalnie zakładam, że te strzały powinny być równe. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, w praniu. No i co? Będziemy prać z tego. Dobra, muszę się przestawić, żeby założyć lunetę, także do zobaczenia za chwilę. Dobra, mamy jakiś montaż. Tak jak mówiłem, mam tego u Marexa. Kupiłem specjalnie do tej Dianki, ale dalej zerujemy cel. Jak macie też coś do zerowania celu, to jak najbardziej zapraszam. Zerujcie ze mną. No i co? Teraz sobie to zamontujemy. Wrzucę Wam timelapse. Skończyłem montować lunetę Vortex Viper PST2 i teraz no, powinno się to robić na dwóch poziomiczkach. Jedną masz tu, trzymasz poziom, drugą masz tu, ustawiasz, dokręcasz po przekątnej. Zrobiłem to trochę na szybko, także nie bijcie mnie. Zobaczę sobie, jak to teraz wygląda. No tu nie widać, żeby było coś skoszone. Wygląda, że jest wszystko ok. Powiem Wam, że nabrała wagi, to po pierwsze, a po drugie całkiem spoko to wygląda. No szkoda, że tutaj jest, ja już przesunąłem ten montaż na sam koniec, jest tutaj dosyć małe pole do manewru i no chyba nie ze wszystkimi lunetami może to ładnie się spasować, natomiast z tą się udało. I co teraz zrobimy? Musimy go sobie nabić. Mamy karabinek, tak jak mówiłem, można to nabić pompką. W komplecie jeszcze mamy taki adapter do ładowania. To można kupić sobie na znanym portalu. W jedną stronę wkręcasz butlę. Teraz tutaj szybko złączka. Bierzesz to się po prostu ściąga. Nie ma tu żadnej filozofii. Butelczynka. Tak zakładamy. I teraz to tu gdzieś się mieści.
i delikatnie. I według mnie jest już 200. Według tego nie. Według tego z przodu też nie. No tu też mi na głównym spadło troszkę. I z przodu mamy 200. A tu jesteśmy w połowie, czyli to faktycznie chyba regulator. Tutaj macie przód. I tu faktycznie jest kartusz. Jest nabite do 200, zgodnie z tym, co mam tutaj. No dobra. Na początek złapiemy sobie 0. Zobaczymy, czy da się złapać 0 na 15 metrze. Przestrzelimy przez chrono. I na początek mamy JSB Shorta 0547, matryca 34, 452 kaliber. No dobra. Sam jestem ciekaw, czy w ogóle trafię w tarczę. I to lecimy. Aha, jeszcze w komplecie macie wkładkę jednostrzałową, której będę używał, żeby właśnie test był dokładny. I celujemy czerwone, sam środek. Zabezpieczenie. Przez bramkę przejdę chrono. Aha, to jest drugą stronę. No, 235 mamy prędkość. I co? I troszkę za wysoko. Oczywiście dzisiaj jest wiatr, więc te nasze wyniki, no nie wyzerujemy się jakoś mega fajnie, ale dobra. Sobie znowu załadujmy. Specjalnie używam wkładki jednostrzałowej, żeby ten regulator mógł się napełnić, uspokoić. I teraz co? Czyli musimy trochę w lewo i trochę w dół. No, jeszcze w dół. Środeczek 233. Dobra, oddaliśmy 10 strzałów. Teraz sobie przestawmy. Przestawione jest na 25 metrów. I lecimy dalej z tematem. Pamiętajcie, że skupienie dzisiaj są warunki wietrzne dosyć, więc może mi to różnie wyjść. Ok, poprzednio 231,8 i oczywiście na tarczy czerwone. No to może być troszkę wiatr, więc nic nie ruszam. 229 prędkość. Dobra, strzeliliśmy 20 razy. 232, prędkość między 230 i 232, także spoko. Taka ciekawostka, w tych topowych karabinkach, na przykład Steyr mówi, że może być to między plus minus aż 5 metrów na sekundę. Natomiast w Ramsie, którym strzelałem na początku, też macie film o tym na moim kanale, jakbyście chcieli, to on miał plus minus 2 metry na sekundę.
No i tutaj w sumie między 230 a 232 jest tak samo 2 metry na sekundę. Teraz chciałem Wam pokazać, bo do tego jest dołączony magazynek, ale mam niski montaż i zobaczcie, co się dzieje. Niestety luneta przeszkadza, nawet jak wyjąłem tą jednostrzałową wkładkę. W zasadzie to nie wiem, czy nie lepiej jest bez tej wkładki. Także następne 10 przez chrono na 25 metrów. Jednak z tą spróbujemy wkładką z powrotem. I teraz zacznę sobie od góry, od pierwszej czarnej kropki, bo tutaj jeszcze widzę, że chyba jakaś regulacja będzie. Dokładnie. Jeden w lewo, ale to pewnie z wiatrem. A góra dół 231. A góra dół, powiem Wam, nie robię regulacji. Jak ktoś ma duże palce, to współczuję. I to będzie koniec, 215. Nie warto już dalej strzelać. Mamy różnicę ponad 10 metrów na sekundę. To już są takie wartości, przy których musimy brać znaczne poprawki. Czyli oddaliśmy 40 strzałów. Jak możecie zobaczyć, pierwsze 20, 30 nawet spoko. Po 30 strzałach lecimy w dół. Dobra, chodźmy zobaczyć na tarczę. Tutaj mamy 15 metrów skupienie. I już sobie popatrzymy. Skupienie na tarczy. No skupieniem bym tego... No, tutaj te pierwsze strzały. Pierwsze 20. No nawet spoko. Potem... Aha, sorry. Tutaj było pierwsze... Ale może to wina shorta. Może poprawimy skupienie. Mamy tutaj jeszcze miejsce na tarczy. Zaraz sobie sprawdzimy. Do następnego. Dobra, czas na kolejny test. Mamy tutaj 4 śruty. Shortem już strzelałem dzisiaj. Mamy tutaj zwykły Exact z matrycy 16 452. Przetestujemy Dumt od Quissa, no i Streamline'a, którym strzelam na co dzień. Po 5 strzałów do tarczy przez chrono, karabinek naładowany do fulla, lecimy. Zaczynamy od Streamline'a. Chodźcie, zobaczymy, jakie te grupy w końcu były. I co tu mamy? Czyli tak, tutaj był Streamline, tu strzelałem zwykłym, tu był short, czy to był Dumt. Czyli powiedziałbym, że Streamline ma najlepsze skupienie, albo ja robię najlepsze skupienie. Ok. Jako że jestem strzelcem HFT, czas na ostatni test. Spróbujemy przestrzelić sobie ten tor. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeszcze raz naładuję teraz Dianę do tych 200 bar, żeby było na samej górce. No i jeszcze trzeba zamontować nasz dzisiejszy, najważniejszy cel. Dobra, siedzi. Spróbujemy to trafić. 42 metry. Warunki niesprzyjające, wieje jak cholera. Zresztą możecie zobaczyć tutaj na wskaźniku. No. O. Kręci się bardziej, tylko teraz nie chcę. Ciekawe, że po naładowaniu do pełna drugi raz kartusz, tak samo na 200 bar, prędkość nie przekracza 230, 229, 227.
Czas na podsumowanie. Dianka jaka jest, każdy widzi. Lekka, poręczna. Czy ja bym kupił? No jakbym miał 900 zł z komunii, to jak najbardziej. PCP do strzelania rekreacyjnego jak najbardziej. Widzieliście tak samo, że Dianką można spokojnie taki trenażery do HFT przewrócić, trafić. Nasz obalony najpierw i obalony drugi raz cel przez tą oto Diankę. Także do puszek jak najbardziej można z tego strzelać. Plusy, tak jak już mówiłem, lekka, poręczna, 4,5 mm PCP, magazynek. Kolejny plus to ten moderator. Ona jest naprawdę mega cicha, także w ogródku sąsiadom nie przeszkadzacie. A jakie są minusy? No minusów jest cała masa. Nagrywając dla Was ten odcinek wielokrotnie musiałem to ładować, ponieważ po 30 strzałach już zaczyna gdzieś ten śrut myszkować, traci energię i tak dalej. Tak jak widzieliście, niski montaż, który tu założyłem, no nie da rady z magazynkiem. Musicie sobie założyć średni, wysoki montaż do lunety. Jakbym miał pieniądze właśnie z komunii, to bym chciał używać magazynka. Ta blokada, no u mnie nie działała. Mogłem strzelać ile chciałem i nie uruchamiała się wcale. Jeśli na serio miałbym wydać pieniądze na Dianę, to tak naprawdę dołożyłbym 500 zł i kupił co innego. A co bym kupił? To zobaczycie w kolejnym moim odcinku. Także subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam dzisiaj za odcinek. A ja sobie chyba postrzelam teraz sztejerem. Trzymajcie się. Cześć.